Jesteśmy w restauracji, zaraz obok miejsca, z którego będziemy jechać autobusem do Chetumal. Jemy sobie śniadanie. Zamówiliśmy takie jajka na tortillach. Koszt takiego śniadania to $14 belizyjskich. Do tego kawka albo herbata. Rafał wziął herbatę. To koszt $3. Tu są te jajka i właśnie oprócz jajek jeszcze są takie pieczone banany. Bardzo smaczne zresztą. Jedzenie jest całkiem smaczne. Także posilimy się, bo do Chetumal, które jest w Meksyku, jedzie się 5 godzin stąd. Właśnie tutaj na plac przy tym hotelu i restauracji powinien przyjechać autobus do Chetumal, na który czekamy. Także zaraz będziemy jechać już. Jest nasz bus, spóźniony o godzinę, ale ważne, że dotarł na miejsce. Jedziemy już busem do Chetumal, a w zasadzie to tak naprawdę jedziemy do Belize City, a tam dopiero się przesiądziemy w inny bus, z tym, że to będzie na jednym bilecie. Teraz będziemy jechać około 3 godzin. Już mieliśmy wątpliwości, czy w ogóle autobus przyjedzie, bo było bardzo duże opóźnienie. W sumie ponad godzinę po czasie przyjechał. Na szczęście udało mi się znaleźć numer WhatsApp do firmy przewozowej i o dziwo, mimo że dziś jest niedziela, bez problemu się dodzwoniłem. Do Gwatemali. Tak, do Gwatemali, bo autobus jedzie z Flores w Gwatemali i dowiedziałem się, że po prostu jest jakieś opóźnienie na granicy, jakiś przestój mieli, ale że trzeba czekać, uzbroić się w cierpliwość, no i na szczęście już jedziemy. Busik jest nieduży, nawet nie ma bagażnika. Tutaj za mną widać leżą bagaże. Sam bus jest taki na kilkanaście osób. Leje deszcz. Burza, coś mi zaczynają plecy moknąć, trochę bus przecieka niestety, ale może damy radę. Nie wiem, ten kierowca to chyba niewiele widzi przez to okno. No ja też tak patrzę, co on tam widzi, światła samochodów. Jesteśmy 40 km od największego miasta kraju, Belize City. I w zasadzie za oknem nie widać prawie nic. Cały czas tylko krzaki. Mało miejscowości po drodze. Cmentarz zaraz przy drodze. Nawet żadnego ogrodzenia nie ma. To już Belize City. Jesteśmy na parkingu w Belize City. Tu przesiadamy się z jednego busa do drugiego. Tym busem będziemy już jechać do Chetumal. Szybka przesiadka i już jedziemy zaraz dalej. W międzyczasie trzeba było przejść do biura firmy, z której wykupiliśmy przejazd i zapłacić za dalszą część podróży, bo najpierw na etapie San Ignacio do Belize City płaciliśmy przez internet tak jakby zaliczkę, a teraz dopłaciliśmy resztę. Jeszcze taka ciekawostka, nie dostaje się biletu w takiej formie papierowej, tylko dostaje się taką opaskę na przejazd.
Dojechaliśmy do Chetumal. Wsiedliśmy właśnie z autobusu. Bardzo miły pan, który tutaj prowadzi biuro Marlin Espadas, czyli agencja, którą jechaliśmy, dał mi piwko gratis. Tak chciał nas przywitać, a Rafał dostał wodę, bo on nie może, bo jeszcze jest na antybiotykach. Także teraz jedziemy na nocleg, zarezerwowany niedaleko morza. Na granicy z Belize jeszcze przy wyjeździe trzeba było zapłacić po $20 wyjazdowej opłaty, a z kolei na meksykańskiej granicy przetrzymali nas. Już niby odprawa paszportowa przeszła, wszystko było już za nami, ale prześwietlanie bagażu trwało strasznie długo. Męcząca była ta przeprawa przez granicę, ale już jesteśmy w Chetumal. Łapiemy taksówkę do hotelu. W zasadzie to pan kierowca nam pomaga złapać. I zaraz będziemy już jechać dalej. 5 de mayo con 8, ¿no? ¿Dónde va los? Más por allá están los dos mulas que le dije que se vayan. A to nasz hotel. Ostatnia noc, przynajmniej mamy tym razem fajny pokój, duże łóżka, telewizor, a tutaj jest łazienka, też całkiem elegancka. Tak wygląda basen w hotelu, jest pod dachem. Dziś będziemy jeść tutaj w takiej knajpce dla tubylców w Chetumal. Zamówiliśmy tamales. To są takie coś jakby gołąbki polskie, tylko że zawinięte w liście banana. Ale liści banana się nie je, tylko się rozwija zawartość. Za chwilę będziemy próbować. Jedna sztuka kosztuje 30 pesos. No więc tamale wygląda w ten sposób. Przekroję, zobaczymy co jest w środku. 67 Takie coś w środku jest. Widzę też kawałki kurczaka. Pachnie ładnie. Jest też ostry sosik. Trzeba polać. Dobra, to próbuję. Takie mączyste trochę. A środek rzeczywiście trochę przypomina gołąbki, ale dużo czuć tą kurydzę w składzie. Ale dobra, spoko. Gracias a Dios. Jest. Hasta luego. Hasta luego. Tu jedliśmy w takiej restauracji bez nazwy. Takiej tylko dla Meksykanów. Na mapie Google tego nie ma. Próbuję. Zazwyczaj nie pijam takich trunków, ale chciałem zawsze spróbować, także zobaczymy. Słabsze niż wódka, nie? Mamy śniadanie, wliczone w cenę noclegu. Szwedzki stół. No jest wszystko, jest jajeczniczka, tosty, jogurt na deser, tam jeszcze są fajne owoce, także w końcu się najemy. No,
owoce, naleśniczki, wszystko jest. Tak wygląda hol naszego hotelu. Tak wyglądają drzwi, które trzeba sobie samemu otworzyć i nie są automatyczne. Dobrze, że przynajmniej klimatyzację mają w hotelu. Aquí inicia Mexico, czyli tu zaczyna się Meksyk. Jak już mówiłem, jesteśmy w Chetumal, czyli w przygranicznym mieście, ostatnim mieście w Meksyku na granicy z Belize. Ciekawostką jest, że tu zupełnie nie można się kąpać w morzu. Nawet jak pytaliśmy się pani w recepcji w naszym hotelu, to z przerażeniem w oczach mówiła, że absolutnie nie można się tu kąpać. A dlaczego? Dlatego, że wszędzie tutaj są krokodyle. Jest tu ujście rzeki i woda, która wpływa do morza, powoduje, że woda morska jest mniej słona i krokodyle wpływają z tej rzeki, pływają w morzu tutaj, dlatego jest niebezpiecznie i nie można się tu kąpać. No idziemy wzdłuż morza promenadą, będziemy wyglądać, czy uda może nam się znaleźć jakieś krokodyle na plaży albo w wodzie. Podobno czasem je widać, ale Rafał, który już tu kiedyś był, mówi, że nie udało mu się wtedy żadnego zobaczyć. Tak wygląda wybrzeże wzdłuż promenady. Nie zachęca do kąpieli raczej. Nie są to piaszczyste plaże jak w Tulum chociażby. Jakieś namorzyny takie bardziej. Żadnych krokodyli jeszcze nie znaleźliśmy, ale za to jest stara armata, przy której pewnie trzeba będzie sobie zrobić jakieś zdjęcie. Hipstryk, zdjęcie z armatą. Zobaczcie, jaki jest kolor tej wody. Jest taka brązowa, bardziej jak w jakiejś rzece, a nie jak w Morzu Karaibskim. Idziemy dalej wzdłuż promenady nadmorskiej. Tu przed nami pomnik Maja grającego w piłkę. Znaleźliśmy też jakąś starą ślizgawkę, czyli widać, że kiedyś chyba ludzie się tu kąpali, ale teraz jak widać chyba tylko krokodyle już się tu kąpią. O, tu jest taka mini plaża, tu by dało radę wejść do wody. Ale ja aż taki odważny nie jestem, żeby tu włazić do wody, skoro wszyscy odradzają. Kolejny napis. Tu jakaś kolejna rzeźba. O, znak z uciekającym facetem. Ciekawe, czy ucieka przed krokodylami. A tutaj widać jakieś ciekawe rośliny. Wyglądają trochę jak winogrona, chociaż z bliska to jak takie jakieś małe cebulki, nie wiem. Tutaj dobrze widać wybrzeże. Fajny pomnik takiego Maja.
W Meksyku nie ma problemu, żeby sobie pić piwo na ulicy, więc kupiłem sobie w sklepie takie i zamierzam je zaraz wypróbować, bo jest strasznie gorąco. Z chęcią napiję się zimnego piwka z lodówki. Ale wiewióra. Jako ciekawostkę jeszcze chciałem Wam pokazać. W wielu miejscach zamiast drutu kolczastego używa się wmurowanych, potłuczonych butelek, żeby utrudnić potencjalnym, nieproszonym gościom przejście przez mur. A tutaj budynek w budowie. To jest rusztowanie meksykańskie. Nie wygląda na zbyt bezpieczne. I kolejna ciekawostka. Chciałem Wam jeszcze pokazać, że tutaj wszędzie liczniki są na zewnątrz budynków. Dostępne w zasadzie dla każdego. Nie tak jak u nas, że są schowane w jakichś skrzynkach. Podobnie było w Gwatemali. Tu za mną znajduje się kościół katolicki. Ma ciekawe wejście. Wygląda trochę jak jakiś islamski meczet. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, czyli kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa. A naprzeciwko kościoła jest figura Matki Boskiej z Guadalupe. A tu za pomnikiem Matki Boskiej jeszcze taki fajny jakiś meksykański pomnik. No i znaleźliśmy krokodyle. Co prawda nie zupełnie o takie mi chodziło. No ale najważniejsze, że się udało znaleźć. Odpoczywam sobie w basenie przed podróżą, bo dziś już wyjeżdżamy z Chetumal. Będziemy jechać do Playa del Carmen, żeby tam się przesiąść w autobus na lotnisko. Także to niestety już prawie koniec naszej podróży. Jedziemy na dworzec autobusowy. Ah, voy a mandarle ya dale. Koszt przejazdu to 60 peso spod hotelu. Dale, güey, dale, ya está. Sklep obuwniczy. Terminal autobusowy w Chetumal. Będziemy jechać do Playa del Carmen. Niestety strasznie długa kolejka była i nie zdążymy na autobus. Już 20 minut stoimy w kolejce. Po zakupie biletu można wejść sobie do takiej klimatyzowanej poczekalni. Takim autokarem będziemy właśnie jechać. Jesteśmy w Playa del Carmen. Bardzo długo jechaliśmy autobusem, były straszne korki i roboty drogowe. Przyszliśmy na chwilę coś zjeść na szybko tutaj do takiej knajpki. Także jemy nasz ostatni posiłek w Meksyku i niebawem będziemy jechać na lotnisko. No więc ostatnim posiłkiem w Meksyku będzie tacos al pastor. Do tego kaktus i takie sosy i sałatka. Jest też rzodkiewka, oczywiście piwko i cola. Dla Rafała, który niestety bierze antybiotyk jeszcze. Także życzcie nam smacznego i do zobaczenia na lotnisku.